Dzień dobry. Jesteście ciekawi, co dzisiaj dla Was przygotowałem? No, będzie to naprawdę coś wyjątkowego, bardzo unikatowego i jeszcze, słuchajcie, przedpremierowego. Będzie to taka oto walizka, a raczej zawartość tej walizki. Mamy tutaj Divum, firmę, którą myślę, że część z Was przynajmniej powinno kojarzyć, bo kilka sprzętów ich już pokazywałem. Tam jeden z wyświetlaczy, tam gdzie jest ta godzina, 18:11, producent, który tworzy bardzo unikatowe wyświetlacze i sprzęty z wyświetlaczami, bo tam są również i plecaki, jakieś takie mikro, jakby komputerki, ale też takie naprawdę zaawansowane wyświetlacze, które mają za zadanie i komunikować oczywiście o godzinie, ale mnóstwo informacji tam może być umieszczone na tym wyświetlaczu. A dzisiaj, uwaga, tadadam, premiera. Zobaczcie to. Takie coś. Times Gate, czyli brama czasu. Mamy tutaj jeszcze w opakowaniu przewód. Z tyłu jest wejście USB-C, więc przewodzik nam się oczywiście przyda, żeby to zasilić. Więc go wyciągamy. No dalej. Dość długi, bo kiedy położymy ten wyświetlacz gdzieś tam na półce, no to oczywiście chcemy... Nie musi być ten zasilacz, tak? Ta kostka gdzieś tam bezpośrednio przy urządzeniu. Dobra. Zanim włączę, pokażę Wam tylko tutaj z tyłu, czyli mamy tutaj gniazdo USB-C i praktycznie nic więcej. Jeszcze coś widzę. Mamy tutaj folijkę, którą zedrę, żeby nie było jakichś blików z tego niepotrzebnych. Kto lubi takie futurystyczne kształty, faktycznie wygląda to jak ze statku kosmicznego, nie? Mega fajnie to wygląda. No dobra, nie trzymam Was w niecierpliwości. Włączamy. Tu jest włączone, tu jest włączone. Ok, coś się już dzieje, tak. Tak muszę trzymać, żeby nie było blików tutaj również do kamery. Możemy zacząć w takim razie konfigurowanie naszego wyświetlacza. Ja zrobiłem tutaj jeszcze tylko jedną rzecz, czyli przycisnąłem długo przycisk od włączenia. Zaraz usłyszycie tak, bip i to powoduje zresetowanie praktycznie całego urządzenia. Chciałem to zrobić dlatego, żebyście widzieli cały proces jakby dodawania tej nowej sieci i tak dalej. Będziecie widzieć wszystko to, co ja. Urządzenia Divum komunikują się przez Bluetooth lub Wi-Fi. Tutaj TimesGate chodzi po Wi-Fi, więc wybieramy sobie Wi-Fi. Tak. Tak. I wpisujemy kod sieci i powinno się już łączyć. Wydaje mi się, że jest wszystko dobrze. Sorry, że ja tak zaglądam, ale ciężko mi z tej strony, patrząc w monitor. On jest troszeczkę daleko, ale wydaje mi się, że jest już wszystko dobrze połączone. Connected. Jeden tryb to jest cały ten wyświetlacz, jest jak gdyby taki, jest pogrupowany i bierzemy sobie tutaj na przykład pierwszą rzecz, powiedzmy jakiś tam science fiction. Możemy sobie teraz zmieniać, czyli tutaj ładujemy grupę tych wyświetlaczy, które podmieniają 5 tych elementów. Dobra, tutaj mamy ten science fiction, a teraz na przykład coś dla fanów YouTube'a. Te opcje jak gdyby przechodzą i zobaczcie, że mamy tutaj w tym momencie, czytam, godzina, mamy tutaj ilość wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych oczywiście
z tych pól, z tych poszczególnych segmentów możemy oczywiście osobno definiować. Zobaczcie, wchodzimy dalej i mamy tutaj całą listę do zmian. Wracamy. Teraz na przykład Cyberpunk. No oczywiście ten wyświetlacz po prostu jest wręcz idealny dla fanów Cyberpunka. Proszę bardzo. Albo możemy sobie zmieniać tutaj, robić różne dziwne rzeczy. Czyli tutaj na przykład jest każdy. Tak, zaraz się to powinno wgrać. Każdy z wyświetlaczy będzie tutaj indywidualnie podmieniony. No dalej. Jest. No i dobrze. I zobaczcie. Po pierwsze jest to kolorowy wyświetlacz. Jak pamiętam 64 na 64 piksele każde okienko, więc to jest sporo jak na tą wielkość. I teraz zanimowane grafiki i ta baza jest gigantyczna. Ciągle rośnie, dzięki oczywiście użytkownikom, bo to my, użytkownicy, jakby powiększamy tą bazę. Proszę bardzo, zobaczcie, taki zegarek. Bardzo ładnie wyglądający, bo również te bańki wyglądają jak lampy. No więc ten zegar to jest świetna sprawa. Tak, display time. I mamy 19:26. Wygląda to nieźle, nie? Naprawdę zacnie. Dobrze. Tutaj mamy do it yourself, time number, jeszcze jakieś koty. Dobra, dla fanów kotów. Teraz przejdziemy do drugiej zakładki, czyli każdy z wyświetlaczy, zobaczcie, one się teraz zmieniły i czekają na to, aby załadować samemu, wybrać 5 tych gadżetów i teraz my możemy decydować, co też się w tych poszczególnych okienkach znajdzie. Dobra, weźmy sobie na przykład proszę, bitcoiny, tak? Czyli tutaj w pierwszym okienku BTC, jak tam Bitcoin? Up, nie? Rośnie. Tak, i wychodzimy i teraz już w tym pierwszym okienku mamy tutaj kryptowaluty. Okienko drugie, weźmy sobie na przykład co? Możemy sobie tutaj, nie wiem, jakieś visualizer, czyli będzie tutaj raz, dwa. Tak, bo tutaj oczywiście też jest mikrofon wbudowany, więc widać teraz tutaj wyłapuje mój głos i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, możemy to kombinować. Mamy jeszcze trzecią ikonkę, trzecią zakładkę i teraz możemy się pobawić oświetleniem. Ja zaraz tutaj zrobię troszeczkę ciemniej, żebyście widzieli, że to oświetlenie naprawdę jest efektywne. To może tak ustawię. No i teraz możemy się bawić tutaj oświetleniem. Czyli, no oczywiście możemy to wszystko wyłączyć, bo nie chcemy, żeby się nam świeciły te LEDy, ale możemy oczywiście włączyć. Możemy dać ciemniej, możemy dać jaśniej. Możemy sobie tutaj color cycle, czyli w tym momencie będzie taka pętla. Teraz mamy tutaj kilka pól do zarządzania. Wszystkie światła, tylko te światła tutaj naokoło i jeszcze światła, które są, czy LEDy, które są z tyłu. Dobra, zarządzamy wszystkimi. No i teraz wybieramy sobie tutaj dowolne rzeczy z palety i zaczyna nam to się tutaj pojawiać, tak? Damy sobie jeszcze jaśniej, bo przepraszam, ściemniłem to przed chwilą. Ok. Teraz jakieś tam kolejne. No. I na fulla. Możemy tutaj również zmieniać jasność w tym miejscu. Czyli jak najjaśniej. I możemy sobie to również ściemnić. Tryby
oświetlenia możemy tutaj, słuchajcie, również kombinować tym klawiszem. Czyli jeśli mamy to już wszystko zdefiniowane, to później absolutnie telefonu nie musimy używać, tylko te tryby będziemy tutaj ustawiać za pomocą klawiszy. Również tryby, to co jest na wyświetlaczu, tak, teraz zmienimy sobie na te poprzednie wybrane. Tu nie ma nic, czyli mamy takie bańki, w których są zapisane te poprzednie ustawienia. Czyli dobra, tutaj sobie zmienimy na przykład tego kota na dane z YouTube'a i LEDy już również są włączone. Jest tych trybów sporo, nie będę oczywiście tutaj wszystkich przechodził, bo nie o to chodzi, ale generalnie urządzonko wygląda mega fajnie i działa również bardzo dobrze. No dzięki tutaj aplikacji, tak, bo to w niej definiujemy te wszystkie informacje, które mają być tutaj wyświetlane. Tak więc tak wygląda futurystyczny wyświetlacz z firmy Divum. Link tradycyjnie w opisie, jak już to będzie oczywiście oficjalnie, że tak powiem, dostępne, to Wam ten link podeślę, a na dzisiaj myślę, że to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!